Dzisiaj znowu troszkę egzotycznie. Jesteśmy w Indiach. Jesteśmy w destylarni Amrut na południu Indii i w destylarni Piccadilly na północy Indii. Jest to odcinek drugi, w którym porównuję dwie whisky z Indii. Jest to Amrut i Indri. Tym razem w trochę mroczniejszej, ciemniejszej, torfowej odsłonie. Sprawdźmy, jak smakują torfowe whisky z Indii. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin, tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Indiach. Jesteśmy w dwóch destylarniach, destylarni Amrut na południu i w destylarni Piccadilly na północy, która produkuje whisky Indri. Obie destylarnie są to młode destylarnie, jeśli mogę tak powiedzieć. Co prawda destylarnia Amrut produkuje alkohol od 1948 roku, ale swój debiut, jeśli chodzi o single malty, miała dopiero w roku 2004. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest kupa czasu, patrząc na prawą stronę, ponieważ destylarnia Piccadilly zaprezentowała swój produkt Indri dopiero w roku 2021. Oczywiście i patrząc na destylarnię ze Szkocji, trzeba powiedzieć, że są to stosunkowo młode destylarnie, no tutaj na pewno. Niemniej, jeśli popatrzymy na Amrut, jest to jednak pionier, jeśli chodzi o indyjskie single malty, no i ma swoją tradycję. Tutaj mamy naprawdę świeżaka, destylarnię, która produkuje swój destylat od 2021 roku. No z tego, co się doczytałem, produkowali ten destylat już wcześniej, a dopiero w 2021 roku zaprezentowali swoją markę. Niemniej, na pewno jest to bardzo młoda destylarnia. Jeśli chodzi o klimat, w jakich dojrzewają te destylaty, jest to zupełnie inny klimat niż w Europie, niż w Szkocji i z tego, co się doczytałem, Angel Share, czyli podatek od aniołów, wynosi czasami pomiędzy 10 a 12% na rok. No i że te whisky dojrzewają tam o wiele szybciej, więc nie dziwmy się, że nie mamy z tamtego regionu whisky z deklaracją wieku, a jeśli mamy, to na pewno będzie kosztować porządnie. No dobrze, to przejdźmy już teraz do samych wypustów. Najpierw przedstawię Amrut Fusion. Jest to whisky bez deklaracji wieku, która jest zabutelkowana w mocy 50%, bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze. Jeśli chodzi o maturację i leżakowanie, to znowu enigmatycznie New and Old American Oak, czyli mamy stare i młode beczki z amerykańskiego dębu. Jest to whisky torfowa, ale jak już i sama nazwa wskazuje, jest to fuzja. Mamy tutaj fuzję, połączenie dwóch rodzajów słodu. Mamy tutaj jęczmień indyjski 75%, i 25% jęczmienia torfowego ze Szkocji. Jeśli chodzi o ppm, to powstrzymam się tutaj z cyferkami, ponieważ różne źródła podają różną torfowość tego słodu szkockiego. No i jest go tylko 1/4 i trzeba było to wszystko policzyć i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jest to whisky lekko torfowa. Jeśli chodzi o cenę, Fusion kosztuje u mnie pomiędzy 38 a 45 euro. Z tego, co znalazłem na polskich stronach internetowych, można go kupić od 260 zł. Dobrze, przejdźmy na prawo. Indri Agneya. Jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%. Jeśli chodzi o maturację, piszę tutaj tylko sherry i bourbon cask, ale z tego, co się doczytałem, jest to First Fill ex Bourbon. Jeśli chodzi o sherry, mamy tutaj zarówno PX, jak i sherry Oloroso. Procentowość mamy 46%, czyli mamy 4% mniej ABV, jeśli by ją porównać teraz do Amrut. Tutaj również kolor jest naturalny i nie mamy filtracji na zimno. Jeśli chodzi o cenę, u mnie kosztuje ta whisky pomiędzy 38 a 49 euro. Niestety nie znalazłem żadnej polskiej ceny tej whisky. Jeśli wiecie, ile kosztuje ta whisky w Polsce, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Jeśli chodzi o Indri, to użyto tutaj jęczmienia z Indii w 100%, ale sprowadzono ze Szkocji torf i tym torfem, szkockim torfem, nie wiem z jakiego regionu, torfowano ten jęczmień na 25 ppm. Jeśli chodzi o prezentację, to przyznam, że te whisky podobały mi się bardziej niż ich siostry z Korężu, że tak powiem z półki niżej. Amrut podoba mi się bardziej już w tym czarnym kolorze, ale dalej mamy tą puszkę, jak dla mnie jest to puszka z lat 80., która do mnie nie mówi. Jeśli chodzi o prawą stronę,
No butelka jest zarąbista, szkło jest tutaj bardzo grube, butelka jest bardzo wysoka, popatrzcie. Szkło jest przyciemniane, napisy biało-złote. No do mnie ta butelka jak najbardziej mówi. Jak ją potrzymasz w ręce, to czujesz, że masz coś porządnego, przynajmniej jeśli chodzi o szkło. Tuba jak najbardziej. No kamera niestety nie oddaje tego tak, jak jest w rzeczywistości, moim zdaniem. Wygląda naprawdę świetnie. Cenowo obie te whisky, przynajmniej tutaj u mnie w Niemczech, są na tej samej półce cenowej. Dobrze, to przejdźmy do strony praktycznej. Zacznę od lewej strony. Co prawda, ta whisky ma 50%, ta 46% i wypadałoby zacząć od Indrii, jednak tutaj mamy inne zestawienie beczek i ta whisky jest bardziej torfowa, dlatego pomimo tego, że mam tutaj 50%, zacznę od Amrut. Oczywiście najpierw na nosie. W mojej prawej ręce Amrut Fusion. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No jest fajnie, jest bardzo ciekawie, jest bardzo intrygująco, bo są momenty, kiedy czuję ten torf, kiedy czuję ten dymek i mam wrażenie, że mam torfową szkocką whisky, a są momenty, kiedy czuję całe mnóstwo tropikalnych owoców, słodkich owoców, mango, ananasa, takiego ananasa z grilla. No i ta słodowość tej whisky też jest inna w porównaniu do szkockich whisky. Ale mogłaby to również być szkocka whisky, torfowa whisky, lekko torfowa whisky, która jest bardzo owocowa. Na przykład taka 12 Glen Scotia, ale tylko dywaguję w tym momencie. Mam tu taki klimat teraz takiej czarnej herbaty, takiej wędzonej czarnej herbaty. Jest to bardzo przyjemne. Bardzo fajny dąb, bardzo fajny ten dymek. Bardzo mi się to podoba. No jest tu coś z cytrusów, jest i karmel, fajna zbożowość. Teraz taki zapach pieczonego jabłka. Pachnie bardzo apetycznie. No dobrze, odstawię teraz ten kieliszek i przejdę teraz na prawą stronę do Indrii. Agneja w mojej prawej ręce. Ale fajne klimaty. Ale fajne klimaty. Czuć wyraźnie, że to jest sherry. Jest i troszkę takiej słodyczy czerwono-owocowej, ale stanowczo sherry oloroso. Ten dymek jest tutaj troszkę inny. Jest taki bardziej ziemisty, popiołowy. Bardzo fajne takie klimaty piwniczki w tym momencie. Troszeczkę taki zakurzony kredens. Tutaj raczej takie suszone owoce, czekolada, fajna kremowość. No jest tu coś takiego lekko brudnego, co mi się bardzo podoba. Sporo suszonych owoców, ale bardziej daktyle i cytrusy, skórka z pomarańczy. Fajny dąb, troszeczkę orzechowo, ale tak orzechowo-ziemiście. Dobrze, przejdę z powrotem na lewą stronę do Amrut. To tu mam teraz więcej takiej świeżości, takiej lekkiej ostrości na nosie.
Mam wrażenie, jakby jednak Indri była lepiej ułożona. Obie mają, przepraszam, tu mamy 50%, tu mam 46%. Być może wyczuwam teraz na nosie tą procentowość, że tutaj mam troszkę więcej ABV, bo tak czuć tutaj troszeczkę bardziej alkohol, ale obie są świetnie ułożone. Są to whisky bez deklaracji wieku, jak najbardziej fajne, no ciężko powiedzieć dojrzałe, ale tak, dojrzałe whisky. To piłem już 5 czy 8-letnie whisky, które wypadały na nosie gorzej niż te whisky z Indii. Tu mam więcej takiej świeżości, więcej cytrusowości, ale bardziej w kierunku pomarańczy, sporo tropikalnych owoców i ten torf jest troszeczkę świeższy. No jest fajniejszy, no nie wiem czy fajniejszy, no ale taki przypomina mi bardziej szkocką whisky. No ale użyto tutaj jęczmienia, właśnie torfowego jęczmienia ze Szkocji. Jest to taki mariaż, taka fuzja 75% jęczmienia indyjskiego z 25% torfowego jęczmienia ze Szkocji, ale efekt jest bardzo fajny. Dobrze, przejdę jeszcze raz do Indrii. Ona robi wrażenie bardziej dojrzałej whisky. Tutaj mam stanowczo większy wpływ beczek. Sherry Oloroso. Jeśli PX, to takie przyprawy, troszeczkę goździków, więcej dębu, ale ten dąb mi tutaj bardzo odpowiada. Jest i karmel, jest i słodowość, ale taka troszkę inna słodowość. Ten słód pachnie inaczej niż ten, który znam ze szkockich whisky. Dobrze. Przejdę może na lewo i skosztuję najpierw Amrut Fusion. Sprawdźmy, jak jest na języku. No jest fajnie, jest fajnie. Mnóstwo tropikalnych owoców na samym początku. Pierwsze 3 sekundy tylko i wyłącznie te tropikalne owoce. Mango, ananas, melon. Jest słodko. Jest naprawdę słodko, owocowo. Później jest tak fajnie torfowo, ale ziemiście. Też popiołowo. Teraz ten popiół idzie tak troszeczkę w stronę goryczy, ale są bardzo przyjemne. I że tak powiem, równoważy tą słodycz tych owoców. Jest fajnie ułożona, fajnie się pije. Teraz na nosie mam więcej wanilii. Czuję wyraźnie teraz te tropikalne owoce, czuję wyraźnie mango, takiego grillowanego ananasa, melona, bardzo dojrzałego, melona miodowego. I powiem tak, że na nosie jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, zrobię drugiego łyka. Jest fajnie, jest dobrze. Słuchajcie, mamy 50%, bardzo fajnie ułożone 50%. Jest troszkę przypraw. No mam tutaj troszeczkę pieprzu, troszeczkę imbiru, mam troszeczkę więcej dębu, troszeczkę tanin, ale fajnie równoważy to tą słodycz tych tropikalnych owoców. Tego torfu na języku jakby mniej niż na nosie i na pewno mniej niż w Indrii. Mam takie wrażenie, ale zaraz sprawdzimy, jak będzie w Indrii.
Jest wytrawnie, leciutko słodko. Dalej odczuwam tego grillowanego ananasa. Troszeczkę więcej dębu. Troszeczkę goryczy, ale takiej przyjemnej. Jest to taka ciemna czekolada. Troszeczkę imbiru z przodu. Bardzo fajna whisky, bardzo fajna, bardzo ciekawa, intrygująca whisky. Patrząc na cenę 38 euro, jak najbardziej. Mamy whisky, która jest zabutelkowana w 50%, która jest lekko torfowa. Ten torf tutaj daje świetne tło. Te dwa słody, zarówno szkocki, jak i indyjski, jak najbardziej to są zgrane, zbalansowane. Ta whisky jest kompleksowa. Pomimo tego, że jest to whisky bez deklaracji wieku, jak najbardziej pije się świetnie. Mógłbym powiedzieć spokojnie, że to jest whisky, która ma 10 czy 12 lat. Absolutnie nie odczuwam tutaj jakiejkolwiek wad młodego destylatu. Pachnie i smakuje świetnie. Jak najbardziej cena-jakość tutaj się zgadza. No dobrze, odstawię ten kieliszek, napiję się wody, zrobię króciutką przerwę i przejdę na prawą stronę. Dobrze, idziemy na prawo. W mojej prawej ręce Indri Agneya. Jest to torfowa whisky z tej destylarni. Ma około 25 ppm. Ale fajnie to gra, fajnie to gra. Świetnie ten torf łączy się teraz z dębem, z tymi beczkami. Teraz wyraźnie czuć coś więcej niż tylko olorozo. Jest tu coś PX-a. Jest słodko, czerwono-owocowo, leciutko powidła. Jest teraz bardzo zbożowo. No i ta zbożowość jest troszeczkę inna niż w Amrut i jest troszeczkę inna niż w szkockich whisky. Ale przez to absolutnie nie chcę powiedzieć, że gorsza, ale czuć wyraźnie zbożowość tej whisky teraz. Mam tutaj i ciemną czekoladę, mam coś orzechów, prażonych orzechów. No dobra, znowu koncentruję się na nosie, a miałem skosztować. Sprawdźmy, jak smakuje Indri. Jest bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Mam tutaj coś takiej gorzkiej czekolady, troszeczkę jakby wiśni, Moncherie. Fajny dym, fajny dąb. Razem to się fajnie łączy. Ten dym i torf jest taki troszeczkę bardziej ziemisto-popiołowy, bardziej odczuwalny niż po tej stronie, ale w trochę inny sposób. Bardzo fajnie, taka konfitura, taki dżem owocowy, bardzo dojrzała, słodka brzoskwinia. Mam troszeczkę śliwki, powideł. Mam toffee, mam karmel, taki ciemniejszy karmel. Mam coś też i tropikalnych owoców, dojrzałe mango, grillowany ananas, ale nie tak dużo jak tutaj. Tutaj te tropikalne owoce są, ale nie w takiej ilości jak po lewej stronie. Mam tutaj też troszeczkę takie klimaty jak z herbaty Earl Grey, takiej dobrej Earl Grey, gdzie mamy tą bergamotkę, gdzie mam tą czarną herbatę z bergamotką i coś takiego teraz mam na języku, plus te owoce, plus czerwone owoce, troszeczkę tropikalnych owoców, powiedziałbym bardziej teraz ten ananas grillowany. Bardzo fajny, przyjemny dąb. Ta whisky robi w tym momencie wrażenie lepiej ułożonej, nieco starszej niż Amrut. Być może beczki zrobiły swoją robotę, a być może te 4% mniej ABV robi swoją robotę. No nie wiem, czy robi swoją robotę, ale być może robi to wrażenie, że ta whisky jest lepiej ułożona. Niemniej obie są świetnie ułożone, zarówno na nosie, jak i na języku. No ta zbożowość, ta słodowość, no ona jest stanowczo inna niż w Amrut i niż w szkockich whisky. To łączy się po prostu z tym torfem i pachnie zupełnie inaczej. Jest to taki zapach
którego jeszcze nie znałem. Ale jest to bardzo ciekawe, bardzo fajne. Dobrze. Przejdę teraz na lewo, bez płukania ust wodą i będę chciał, że tak powiem, porównać bezpośrednio Amrut z Indrii. Ale tu jest pięknie teraz. Kurczę. Śmietankowo, kremowo, bita śmietana, żółty waniliowy budyń, do tego mnóstwo tropikalnych owoców. Jak ona pachnie, jak ona pachnie. No i ten torf, ten dym, to jest taki szkocki torf. Tutaj on jest taki popiołowy, taki ziemisty. On się łączy potem z tą słodowością. To jest takie troszeczkę inne, bardzo ciekawe, ale inne doświadczenie. A to jest takie bardziej szkockie. No nie chcę powiedzieć, że lepsze, ale bardziej szkockie. Dobrze, skosztuję tej whisky. Kurczę, jest fajnie. Jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo dobrze. Ile kosztuje ta whisky? 38 euro. Jak najbardziej, jak najbardziej. Fajnie. Teraz nawet takie kawowe klimaty, jak miał latte macchiato, także troszeczkę kawy i dużo mleka, słodkiego mleka. Taka polska krówka. Egzotyczne owoce, mnóstwo mango, ananasa grillowanego. Świetna whisky, kurczę, świetna whisky. Aż przejdę teraz na prawo. Jestem ciekawy, jak odbiorę teraz Indrii. Kurczę, też jest fajnie. Też jest fajnie. Tu jest tak bardziej czekoladowo. O ile tutaj miałem latte macchiato, to tutaj mam mokę. Mam czekoladę 60% plus kawę. Plus, naprawdę te beczki zrobiły tutaj zarąbistą robotę. Świetny klimat. Po sherry. Kurczę, fajnie, jest tutaj fajnie i tutaj fajnie. Ta bardziej przypomina szkocką whisky, być może przez te 25%, że tak powiem, tego słodu jęczmiennego ze Szkocji. Ta jest ciekawa, intrygująca, zupełnie inna, ale bardzo dobra. Ten torf jest taki inny. Jest ziemisto-popiołowy, zbożowy. No nie wiem, jak go określić, ale to jest zupełnie inny torf. Z takim się jeszcze nie spotkałem. Chociaż używali torfu ze Szkocji, ale ten torf w połączeniu z tym lokalnym jęczmieniem daje dość ciekawy, inny efekt. I jak najbardziej ta whisky jest warta tego, aby ją skosztować. No dobra, trzeba przejść do podsumowania. Dzisiaj ze mną dwie torfowe whisky z Indii. Po lewej stronie Amrut, po prawej stronie Indrii. Jeśli chodzi o prezentację, po prawej jest zarąbista, po lewej, no przymknę już oko i nie będę, że tak powiem, wylewał tutaj żółci, ale być może w sumie ta czerń z tym napisem do mnie mówi, ale sama ta puszka, no nie przekonuje mnie do tego, aby kupić tą whisky. Ale nie kupujemy whisky ze względu na opakowanie, chociaż tutaj coś w tym jest. Niemniej, prezentacja jak najbardziej po prawej stronie. Jeśli chodzi o moc, jak najbardziej po lewej stronie. Tutaj te 50% jest super. Szkoda, że ta whisky nie ma 50%. No tutaj mamy amerykański dąb, ex-bourbon. Tutaj mamy coś więcej. Mamy ex-bourbon i sherry i to w fajnym wydaniu. Ten torf jest to inny torf. Torf, jakiego jeszcze nie znałem. Ciekawy, intrygujący, bardzo fajne doświadczenie. Bardzo fajna, pijalna whisky, zarówno tutaj, jak i tutaj.
Ta whisky bardziej przypomina mi szkocką whisky, a ta whisky mniej. Niemniej jest to, że tak powiem, stuprocentowo, no nie jest stuprocentowo, skoro suszyli jęczmień torfem ze Szkocji, czyli troszeczkę Szkocji jest również i tutaj w tej butelce. Niemniej w tej jest więcej. Przynajmniej 25%, jak jest na papierze. Jeśli chodzi teraz o walory zapachowe i smakowe, słyszeliście, obie podchodzą mi bardzo, obie są bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Jak najbardziej, te whisky nie mają się tutaj czego wstydzić, są to bardzo fajne, ciekawe whisky, warte swojej ceny, oczywiście bez deklaracji wieku, ale przy tym klimacie naprawdę, no nie spodziewajmy się deklaracji wieku, ponieważ za 12 czy 15 przyszłoby nam naprawdę słono zapłacić, a i te nasy naprawdę smakują, jakby miałeś 10-12 lat. Czy polecam te whisky? Jak najbardziej. Czy jest to must have? Absolutnie nie. Ale jest to coś nowego, coś ciekawego. Tutaj ta owocowość, jak najbardziej na lato, no ta ma taki raczej ciemniejszy klimat. Myślę, że to jest bardziej whisky na jesień, zimę, ale ta jak najbardziej na lato. Obie mi podchodzą. Jeśli miałbym teraz wydać jakiś werdykt, to chciałbym być poprawny politycznie i powiedzieć, że znowu remis. I wiem, że jest to nudne, bo można by powiedzieć, że ta po lewej podchodzi mi bardziej ze względu na to, że przypomina mi bardziej szkocką whisky, ale przecież nie o to tutaj chodzi. Ale w cenie 40-45 euro myślę, że kupię fajną szkocką torfową whisky. Czy ta będzie od niej lepsza? No trudno powiedzieć. Z drugiej strony ta jest zupełnie inna. Wygląda świetnie, smakuje bardzo dobrze. Jest to zupełnie inny, taki troszkę nieoczywisty torf, w fajnym wydaniu, w świetnym leżakowaniu. Beczki jak najbardziej zrobi tutaj fajną robotę. No wybaczcie mi. Wiem, że to jest nudne, kiedy mówimy o remisie, bo w tym momencie byłoby 2-2. Niemniej zostanie jeszcze odcinek trzeci, kiedy będę chciał zestawić ze sobą Amrut i Indri w CS-ie. Zobaczymy, może ten trzeci odcinek rozstrzygnie, która z nich moim zdaniem jest lepsza. Jak na razie obie destylarnie robią fajną whisky, ciekawą, intrygującą whisky, której warto skosztować. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że podbijacie moje filmy, że lajkujecie moje filmy. Dziękuję za wszelkie Wasze komentarze. No i w tym momencie również jestem ciekawy, jak Wy odbieracie te whisky. Co Wy o nich sądzicie? Napiszcie mi proszę o tym w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!